Cześć, witajcie, Marcin Gruszczyński, jest ze mną Wojtek Młynarczyk. Cześć. I w tym filmie chcemy zaprezentować Wam kolejne nowości na sezon 2021, jakie znajdą się w katalogu Mikado. Tym razem zajmiemy się produktami, które służą do połowu ryb spokojnego żelu. Zacznijmy może od naszej nowej wędki, która zasila serię Sensual NG. Dobrze już zakorzenioną na naszym rynku, ponieważ prowadziliśmy serię spinningów, która została bardzo dobrze odebrana. Coś więcej na temat tych floatów? Tym razem wprowadzamy do oferty kije Pocket Float, czyli są to wędziska teleskopowe przeznaczone do połowów spławikowych. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na wykonanie tych wędek. Są po prostu pięknie wykończone. Jest to włókno 24T, czyli rzadko spotykany model węgla w tym przedziale tak naprawdę cenowym i w tego typu wędkach. Myślę, że tutaj, Marcin, zwrócisz uwagę na przelotki. Bardzo estetyczne przelotki, prawie takie jak w spinningach. Dokładnie, są to przelotki KL, często spotykane w kijach spinningowych. Tutaj sprawdziły się z tego względu, że są po prostu przede wszystkim lekkie, mają jeden punkt podparcia i są jednostopkowe, więc idealnie sprawdzają się przy właśnie kijach spławikowych, gdzie liczy się niska waga i ładna praca tych wędzisk. Przyznam Wam się szczerze, że lubię sobie połowić metodą spławikową przy użyciu feedera i ta wędka naprawdę bardzo mi się spodobała. Robi bardzo dobre wrażenie, trzymana w ręku jest taki lekki, bardzo estetycznie wykonane omotki, fajny design, no i przede wszystkim ten bardzo krótki skład. To docenią wszyscy, którzy lubią wędki w krótkim składzie do transportu. Wojtku, jakie ciężary wyrzutowe? Ciężar wyrzutu do 30 gramów, 3 długości dostępne to jest 330, 360 i 390 cm. W serii, w rodzinie produktów Sensual NG pojawiają się 3 nowe sztyce do podbieraków. W jakich długościach? Są to 3 sztyce o długości 200, 300 lub 400 cm. Warto tutaj wspomnieć, że sztyce są świetnie wykonane jak na swoją półkę cenową, bo nie będziemy ukrywać, że jest to produkt typowo budżetowy. Oczywiście zakończone standardowym gwintem pasującym do każdego kosza, podbieraka czy ewentualnie końcówek podpórek i tego typu. No skoro jesteśmy, Wojtku, przy podbierakach, tam prezentowaliśmy nowe sztyce, widzę tutaj 2 nowe główki do podbieraków. Tak, wprowadzamy do oferty 2 nowe kosze. Pierwszy z nich, ten, który trzymam w ręku, jest zrobiony na naszym oryginalnym plastikowym trójniku. Jest tutaj metalowa obręcz, gumowana siatka wykończona w takim kwadracie, wykończona 2 rodzajami tej siatki. Czyli tu mamy oczka 6 mm, tu są oczka 3 w związku z czym ułatwia to zdecydowanie manewrowanie takim podbierakiem. Te większe oczka pozwalają po prostu łatwiej nacelować na łowioną rybę. No i drugi kosz do podbieraka, druga główka podbieraka składana tak jak zaprezentowałem Wam, można złożyć na pół, więc jest mniej zajmuje miejsca w bagażu. Dodatkowo powiem tylko, że to jest kosz powiększony, więc zdecydowanie nada się po prostu lepiej na większe ryby, na przykład na łowiskach komercyjnych. Ok, przejdźmy może do największej perełki, czyli do nowej wędki, jaką wprowadzamy do rodziny Katsudo Slim. Bardzo dużym sukcesem zakończyły się dla nas targi for fishing w Pradze. Z wędką Katsudo Slim Method Feeder przywieźliśmy pierwszą nagrodę Grand Prix z tych targów. Postanowiliśmy rozbudować tę rodzinę wędzisk o coś, czego w ofercie nam brakowało. O feeder do łowienia wyczynowego na dużych dystansach i taką wędkę wykonaliśmy. Czym ona różni się od poprzedników Katsudo Slim Feeder? Tak jak wspomniałeś, poszliśmy za ciosem, tak naprawdę za sukcesem wędzisk Katsudo Slim. To jest wersja long distance, czyli typowy kij do łowienia z dużej odległości. Co zmieniliśmy? Przede wszystkim wzmocniliśmy jego blank. Long distance mają wyrzut 120 gramów, czyli o 30 gramów więcej niż poprzednie modele. Miały do 90. Dokładnie tak. I druga najważniejsza rzecz, wydłużyliśmy dolnik, dzięki czemu zasięg rzutowy oraz celność, dokładnie, precyzja, znacznie się poprawiły. Ok, ile szczytówek będzie
występowały w wystawie? 3 szczytówki w komplecie, wędki będą produkowane w 2 wersjach długościowych 360 i do ekstremalnych rzutów 390 cm. Okej, to naprawdę rzecz, którą będę musiał posiadać w swoim arsenale. Przechodzimy do kolejnej serii wędzisk, którą tak naprawdę już doskonale znacie, bo wprowadziliśmy do oferty w sezonie 2020 seria wędek Mikado Fishing Team. Staramy się tę serię maksymalnie rozbudować, żeby znalazły się tam wędki do każdej metody połowu. Na początku zaprezentujemy Wam wędkę do połowów odległościowych metodą angielską. Jest to maczówka w 2 długościach, tak? Tak, długość maczówki 3,90 i 4,20. Ciężar wyrzutu tutaj jest 25 gramów. Warto zaznaczyć, że jest to takie dobre i mocne 25 gramów. Kije są naprawdę wytrzymałe i mogą sobie poradzić też z większymi rybami, na przykład na łowiskach komercyjnych. Czyli do łowienia na dużych dystansach, używania spławików z własnym dociążeniem. Tak, węglową przede wszystkim. Warto tutaj może wspomnieć chwilkę o budulcu tego wędziska. Użyliśmy tutaj mieszankę włókna węglowego. Tak naprawdę na pierwszy skład, czyli ten najcięższy, najmocniejszy jest wykonany z najmocniejszego włókna 24T, a 2 kolejne składy są wykonane z włókna 30T, tylko po to, żeby po prostu ta waga była jak najmniejsza i praca wędki była po prostu szybka i żebyśmy mogli oddawać jak najdalsze rzuty. Czyli dzięki użytej wyższego modułu węgla na dwuszczytowych elementach ona jest też lżejsza, robi wrażenie. Dokładnie tak, Naprawdę nie leci tak do przodu, znacznie lepiej wyważony blank. Dobrze, kolejnymi wędkami, które zasilą tę rodzinę, są wędki do połowu metodą zgającą szczytówką. Znajdzie się tam zarówno feeder, jak i metod feeder i picker. Dokładnie tak. 3 wędziska z serii Mikado Fishing Team. Zacznę może od pierwszego, czyli od serii Method Feeder. Będzie dostępna w 3 długościach: 300, 330, 350 cm o ciężarze wyrzutowym do 90 g. Okej, a czy ten 350 cm również będzie dwuskładowy? Tutaj już standardowo 3 składy wchodzą w tą długość. Co warto powiedzieć o tych wędziskach? Tak naprawdę wykorzystaliśmy tutaj wzór kija z naszych legendarnych kijów UV, czyli ultrafiolet. Świetne wędziska, w związku z czym postanowiliśmy, bazując na nich, zrobić kij uzbrojony w większe przylotki, które zagwarantują nam po prostu lepszy zasięg. Dalszych dystansów i też... Dokładnie tak. Wykończenie, uchwyt DPS, oczywiście korek, bardzo estetyczne, bardzo dobre kije. To jest Method Feeder. W ofercie będą jeszcze wersje Light Feeder, czyli wędka do 60 gramów, oraz Picker, czyli kij do łowienia na najlżejsze zestawy do 40 gramów. On będzie oczywiście krótszy, 2,40, 2,70 i 3 metry. Okej, jak widzicie, bardzo szeroko rozbudowaliśmy dział klasycznego feedera, no i podstawą naszej oferty jest również Method Feeder. Może przejdźmy do akcesoriów, które wdrażamy do oferty. Co pozmienialiśmy? Przede wszystkim tak naprawdę wszystkie akcesoria do siedzisk w tym roku zostają poprawione. Zmieniamy złączki do nóżek. Nowa złączka, którą tutaj widzicie, wyposażona jest w reduktory. Dzięki temu będziemy w stanie zamontować te akcesoria do wszystkich koszy, jakie występują na rynku. Zarówno do nóżek 25 mm, jak i 30 czy 36 mm. Przy zastosowaniu tych pierścieni są one maksymalnie uniwersalne. Dokładnie tak. Możliwość montażu tych akcesoriów również bez... Dokładnie tak. Warto zwrócić uwagę, że nasze łączniki są całkowicie otwierane, w związku z czym nie musimy nasuwać je od góry na nóżki naszego siedziska czy naszego kosza. Możemy od środka po prostu szybko założyć nasz łącznik, co zdecydowanie ułatwia ułożenie na przykład wielu akcesoriów przy jednym koszu. Jak jesteśmy przy feederze, mówiliśmy o wędce do połowów wyczynowych na długich dystansach. Całość naszej oferty doskonale dopełniać będą koszyki do łowienia na dystansach. Co warte podkreślenia, są one, nie przekraczają długości 70 mm, bo takie wymagania nakłada PZW do rozgrywania zawodów feederowych, czyli nadają się one doskonale do użycia wyczynowego.
Oczywiście odsunięty obciążnik jest na tyle dużo, że jesteśmy w stanie załadować szybko koszyczek. To też jest bardzo ważne przy szybkościowej metodzie łowienia. Dodam tylko, że gramatury dostępne to jest od 20 do 60 gramów, w związku z czym możemy tak naprawdę obsłużyć sobie każdą wybraną wędkę i łowić na naprawdę dużych odległościach. Okej, to mnie zaintrygowało. Bardzo fajny gadżet. Tak naprawdę pojawia się w naszej ofercie. Opowiedz. Nowe szybkozłączki. W naszej ofercie pojawiają się nowe szybkozłączki pakowane po 3 sztuki. Pierwsza moja myśl była, że ten produkt zasili dział karpiowy, ale tak naprawdę szybkozłączki znajdą zastosowanie także szerokie. Tak, dokładnie, w działach na przykład spławikowych czy wyczynowych, gdzie tak jak tutaj Marcin pokazuje, możemy szybkozłączkę dokręcić do kosza podbieraka czy do podpórki i jednym szybkim ruchem po prostu odczepić szybkozłączkę, rozpiąć i wymienić na przykład końcówkę. I skoro jesteśmy przy końcówkach podpórek, to też nastąpiła zmiana, tak? Innego materiału użyliśmy. Tak, dokładnie. Wszystkie nasze piankowe końcówki do łowienia metodą feeder czy metod feeder zostały zmienione. Materiał użyty w tej chwili jest znacznie twardszy. Pianka jest twardsza, nie odkształca się. Jest to produkt po prostu produkt wyższej klasy, zdecydowanie. To jest nowa podpórka, która pojawiła się również z myślą o wyczynowym feederze. Służy do opierania wędziska podczas łowienia feederem z ręki. Tak, bardzo popularne łowienie na przykład na zawodach, czy łowieniu wyczynowe łowienie na kanałach, kiedy to zestawy przerzucamy często, co 2, co 5 minut. Ryby biorą bardzo delikatnie i musimy reagować natychmiast. W takim wypadku dolnik wędziska opieramy na przykład o kolano, a resztę wędki opieramy o podpórkę i możemy sobie przesuwać całą podpórkę. Płynnie napinać zestaw, regulując wygięcie szczytówki. Teraz może opowiemy o nowej serii spławików, czyli coś dla wędkarzy łowiących metodami spławikowymi, czy to metodą bolońską, czy to skróconym, czy pełnym zestawem. Pojawią się w ofercie nowe spławiki. Nowe spławiki z serii Tournament tak naprawdę, czyli przeznaczone do łowienia wyczynowego. Będzie tutaj 5 modeli, wszystkie naprawdę najwyższej klasy, świetnie wykonane. 2 służące do metody bolońskiej, czyli takie o kształcie gruszkowatym, większym, uzbrojone w węglowy kil, który lepiej stabilizuje nam zestaw podczas prowadzenia. I oczywiście grubszą antenkę, znacznie lepiej widoczną przy łowieniu na większe przynęty czy wypuszczaniu zestawu po prostu dalej. Ja zaprezentuję Wam innowacyjność. Często wyczynowi wędkarze zwracają uwagę na to, jak zostało wklejone oczko, przez które przewlekamy żyłkę, dlatego że to ma istotne znaczenie podczas wyważania zestawu i czułości tego zestawu nabrania. W tym modelu nie ma łóżka, zostało to rozwiązane w ten sposób, że takim stoperkiem jesteśmy w stanie zdjąć korpus, przewlec przez środek korpusu żyłkę i dopiero założyć korpus na antenkę. To powoduje, że spławik jest bardzo czuły, zestaw nie unosi się wyżej niż powinien być zgruntowany. Pojawiała się również nowa seria haczyków do działu Method Feeder. Tak, nowe haczyki jest to całkowicie nowy kształt, przeznaczony specjalnie do przyponów Method Feeder. Mamy tutaj charakterystyczny kształt zarówno oczka haka, odpowiednie odgięcie, jak i samego trzonka i kolanka. Takie haki znacznie lepiej prezentują przynętę przy zestawach na przykład włosowych, a kształt poprawia zacięcie i lepiej trzyma rybę podczas kolu. Okej, no to takie trywialne urządzenie, czyli nożyczki do robaków, ale widzę, że ich jakość również zdecydowanie lepsza. Tak, to kolejny ukłon w stronę wyczynowców, którzy łowiąc na przykład na tyczkę, czy na bata, czy feedera potrzebują rozdrobnić sobie szybko czerwone robaki. Rozstaw postrzy jest tak dopasowany, żebyśmy mogli te robaki bez problemu pociąć, a jednocześnie jeżeli ktoś używa tyczki i używa kubka zanętowego, żeby te nożyczki w kubek weszły i tam bez problemu nam tą robotę zrobiły. I dłuższe jakby ostrze tych nożyczek. Dokładnie tak. No i przejdźmy do akcesoriów karpiowych, tych drobiazgów. Przyznam szczerze, absolutnie nie wiem, o co chodzi, więc musisz mi powiedzieć, do czego służą te. Ofertę karpiową poszerzamy, jeżeli chodzi o przypony, o trzy nowe przypony, 3 nowe zestawy. Pierwszy, który tutaj trzymasz, ten na miękkiej plecionce, to jest bardzo krótki i prosty przypon do łowienia
z materiałami PVA lub łowienia metodą, ale tą karpiową odmianą. Czyli mamy tutaj po prostu mocniejszą, typową karpiową plecionkę, 25 funtów. Mamy mocny kuty hak i pozycjoner. Jaka długość tego przyponu? 10 cm. Okej, czyli tak klasyczny metodowy. Metodowy, czy właśnie do woreczków PVA idealnie to się sprawdzi, ponieważ przypon się nie plącze, bardzo szybko reaguje na branie i szybko zapina rybę. No dobra, mam jeszcze dwa. Tak, poproszę kolejny, to będę opisywał. To jest coraz bardziej modny zestaw do produkcji przyponów typu Roni Rig. Czyli mamy tutaj haczyk typu curve shank, czyli mocno ogięty haczyk, krętlik do zamocowania pływającej przynęty i krętlik z szybko złączką. Tak się prezentuje to w wodzie. Do małego krętlika mocujemy przynętę. Jeżeli ktoś używa właśnie zestawów typu Roni Rig albo chciałby zacząć łowić na przynęty pływające, to ten zestaw jest do tego stworzony. No dobrze, trzeci przypon mogę powiedzieć tylko tyle, że został zrobiony na fluorokarbonie i zawiera kręt. Tak, jest to przypon do chodriga, czyli tak zwanego też łowienia z przynętami pływającymi, ale na zestawie helikopterowym. Wykonaliśmy go po pierwsze na mocnym karpiowym haku. Mamy tutaj wkrętkę do przynęt, głównie do pływających kulek. Jest wykonany z fluorokarbonu, ale ten fluorokarbon jest na tyle giętki, że możemy go kształtować, bo poprawny kształt przyponu do chodriga to taki właśnie Żeby półksiężyc. zaprezentować odpowiednio. Tak, żeby ten haczyk był ułożony odpowiednio, tak musi to wyglądać. Oczywiście kończy się to krętlikiem z oczkiem do montażu. Powiem tylko, że w ofercie będą dwie długości, 6 i 8 cm. Każda długość będzie dostępna w trzech rodzajach haków, trzech wielkościach haków, czyli 2, 4 i 6. A jak będziemy pakować? Będą zapakowane w 3 sztuki w mały woreczek z nasze klasyczne opakowanie. Terytory. Kart Terytory. Okej. Widzę tutaj, Wojtku, nowe materiały do produkcji przyponów strzałowych, tak? Tak, poszerzamy naszą ofertę o 2 snag leadery. Ten przezroczysty, który trzymasz w ręku, to nowy, całkowicie nowy materiał. Jest to linka mono pokryta fluorokarbonem. Dzięki temu materiał jest bardzo odporny na przetarcia i polecamy go właśnie w tych łowiskach z takimi twardymi, ostrymi zaczepami, jak na przykład stare kołki, korzenie czy racisznica, małże. Tak, dokładnie to. Materiał jest niewidoczny w wodzie i bardzo miękki, w związku z czym wiązanie jest naprawdę łatwe i przyjemne. No i pewnie zdecydowanie tańszy niż pełny fluorokarbon. Dokładnie, różnica w cenie jest znacząca, więc warto wybrać ten materiał, jeżeli potrzebujemy czegoś odpornego na przetarcia. Drugim materiałem jest snag leader haki. Tutaj mamy do czynienia z większą wytrzymałością liniową. Zastosowaliśmy tutaj żyłkę mono, naprawdę świetnej jakości. Jeżeli potrzebujemy materiału, który lepiej sprawdzi się na przykład podczas rzutów, jeżeli ta odporność na Przetarcie nie jest tak potrzebna, nie jest aż tak natomiast konieczna. liniowa jak najbardziej. Dokładnie tak, bo ta wytrzymałość jest po prostu większa niż fluorokarbonu, jeżeli chodzi o liniową wytrzymałość. Obe materiały nawijamy Po 80 metrów, w związku z czym starczy nam to spokojnie na kilka przyponów strzałowych. Dostępne średnice to 0,50 i 0,60 mm. No dobrze, no to jak już zmontujemy zestaw przy użyciu super wędki, użyjemy najlepszych materiałów i akcesoriów i złowimy rybę, to co nam jest potrzebne? Musimy ją zważyć i zrobić zdjęcie. Nowa waga, którą wprowadzamy do oferty, waga jest do 50 kg, jest to waga cyfrowa. Bardzo fajne rozwiązanie, które tutaj zastosowaliśmy, to te rozkładane rączki. Znacznie ułatwia to ważenie ryby, ponieważ mamy łatwo za co złapać, nie musimy łapać za małe oczko, rozkładamy sobie rączki i mamy precyzyjny, zważony obraz. Wieszać na tripodzie, możemy Dokładnie to zrobić w tak. rękach. Dokładnie tak. No dobrze, dziękuję Ci, Wojtku. Przeszliśmy przez całość akcesoriów do połowu ryb spokojnego żeru. Zachęcamy Was do oglądania kolejnych filmów, gdzie zaprezentujemy nowości Mikado na sezon 2021. Dzięki, Dzięki bardzo. do zobaczenia. Cześć. A teraz więcej o kolejnej serii wędzisk. Znacie już na pewno serię wędek Mikado Fishing Team, którą również wprowadziliśmy do oferty w sezonie 2020. I tę ofertę staramy się... Jest to seria wędzisk Mikado Fishing Team, którą wprowadziliśmy do oferty w sezonie 2020. I staramy się ją maksymalnie rozbudować. Będą znajdowały się tam... A teraz co się tu robi?